Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Nazywam się Kasia i chciałabym Wam pokazać coś, nad czym ostatnio pracowałam. Nie ma tego jakoś szczególnie dużo. Miałam nieco mniej czasu, ale powoli wracam do bieganiny. Jako że robię RPG, pomyślałam sobie, że warto by było, żeby NPC-towie mieli nieco lepszą logikę niż proste podejdź i zaatakuj. I w związku z tym dzisiejszy odcinek będzie pierwszym odcinkiem z cyklu AI. Na samym początku pokażę Wam feature, który mogliście zauważyć przy okazji poprzedniego odcinka związanego z gameplayem, a potem przejdę do nowości. Nie przedłużając, zaczynajmy. W świecie, który mam zamiar stworzyć, będzie kilka rodzajów wysokości, a co za tym idzie dostępności obszarów dla AI. Tutaj mamy pierwszą wysokość, na którą gracz i AI mogą się dostać za pomocą pojedynczego skoku. Jak widać, nie jest to żadna przeszkoda, no i taka wysokość jest łatwo osiągalna. Przejdźmy dalej. Kolejną wysokością jest wysokość, na którą gracz może się wdrapać za pomocą wspinaczki albo za pomocą podwójnego skoku. Oczywiście NPC nie będą w stanie skoczyć tak wysoko, ale wciąż mogą się na nią wdrapać. Trzecim rodzajem wysokości będzie wysokość, na którą NPC nie są w stanie się dostać i gdy NPC wykryją taką wysokość, to zamienią broń do walki wręcz na broń zasięgową, np. kamień. Take his head off. Find them. I sense danger. Interesting. Cover me. What? Dodatkowo, jeżeli NPC wykryją w swoim obszarze miejsce, za którym mogą się schować i jednocześnie mieć zasięg rzutu, to udadzą się do najbliższego takiego miejsca. Jeżeli gracz zbliży się do zasięgu atakowania wręcz, to NPC, który posiada w swoim wyposażeniu kamień, to NPC ten albo wypuści ten kamień, albo jeszcze przez chwilę będzie obrzucał gracza tym oto kamieniem, a następnie zamieni tę broń do walki wręcz. No i to tyle z tego feature'u. Przejdźmy może teraz do kolejnego. A teraz nowość, nad którą ostatnio pracowałam. Część NPC będzie zamieszkiwało typową średniowieczną wioskę i żeby tchnąć w nich nieco więcej życia, postanowiłam wprowadzić cykl dnia i nocy, który wyznaczałby zajęcia NPC-tom. W określonych godzinach wioska będzie zapadała w sen i każdy NPC będzie miał swoje łóżko w mniejszym lub większym domostwie. W tym czasie gracz będzie mógł się zakraść do NPC, jeżeli wcześniej otrzymał od niego zaproszenie. To będzie taki prosty system relacji, którego oczywiście jeszcze nie mam. No i jeżeli gracz będzie powodował dużo hałasu, NPC będą mogli się obudzić i przygonić gracza, ale jeżeli gracz będzie wystarczająco cicho, to będzie mógł zapolować na śpiące ofiary. Długość snu może być różna dla poszczególnych NPC. W godzinach wolnych od snu i pracy NPC będzie mógł uczestniczyć w typowych chilloutowych czynnościach. Nie będzie ich jakoś mega dużo i część z nich mam już zaimplementowaną, a należeć do nich będą m.in. modlitwa przy ołtarzach, spacerowanie, słuchanie muzyki, siedzenie w karczmie albo na ławce, taniec. No i niektórzy NPC-towie będą mogli czytać np. książki. Gdy nastaną godziny pracy, NPC zajmą się typowymi dla siebie czynnościami. Trochę tego jest, to może po prostu Wam to pokażę. Jeszcze pojawiają się liczne błędy i niedociągnięcia, głównie z kolizjami i animacjami. No i brakuje mi też części assetów, ale wszystko jest do załatwienia. No i tak pokazując po kolei, mamy tutaj ścinanie drzewa. No zabójcze to może ono nie jest, ale widać co autor miał na myśli. Rąbanie drewna. Kopanie. Alchemia.
Tak, że będzie dostępna dla niektórych, na przykład dla wioskowego guślarza. No, typowy cieśla, rzeźnik. No, a tutaj NPC, który po prostu pracuje w jakiejś miejscowej kopalni oraz kowal. Też będą liczne typy pracy na polu, sprzedawca, no, zbieractwo takie typowe, a nawet dojenie krowy. Będzie też budowniczy oraz ktoś, kto się zajmuje sprzątaniem. No i oczywiście bard. No, niektórzy nie mają pracy, to niestety muszą zajmować się żebractwem. No, gotowanie różnego rodzaju. I tak jak wspomniałam wcześniej, alchemia. I to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka lub komentarz. A jeżeli chcielibyście być na bieżąco, zostawcie także suba. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!